Cześć. Witamy w pierwszym odcinku naszego podcastu poświęconego tematyce Java. Naszym dzisiejszym gościem jest Jarek Pałka. Cześć Jarku. Dzień dobry, cześć. Chciałem dzisiaj z Tobą porozmawiać o Javie i o tym, jakie wyzwania tak naprawdę wiążą się w tym momencie w związku z dynamicznym rozwojem technologicznym, bo wiadomo, świat cały czas nas zaskakuje. Mamy AI i różnego rodzaju rozwiązania, więc powiedz mi na bazie swoich obserwacji, jakie umiejętności dodatkowe powinien mieć teraz Javowiec, żeby dobrze wpasowywać się w rynek pracy i żeby mieć komfortową przyszłość? Wiesz co, wbrew obiegowej opinii to się niewiele zmieniło. Trzeba być dobrym programistą. Nie no, żartuję. Wiesz co, wydaje mi się, że oczywiście absolutna panika, jeśli chodzi o AI wśród programistów, że nas się pozbędą, że nas zwolnią. Ja to słyszę od 98, także jakoś nie do końca się przywiązuję do tego. Bo nieustannie co chwilę się ktoś ogłasza kolejne rozwiązanie, które gdzieś tam pozbędzie się programistów. Świat się chce pozbyć programistów. Wcześniej to były silniki regułowe. Pamiętam, to było pierwsze JDD, gdzie było dużo prezentacji na temat silników regułowych. Pewnie już nikt o nich w ogóle nie pamięta, ale to miało być coś, co pozwoliłoby biznesowi samemu pisać aplikacje. Jakoś nie wypaliło. Potem te wszystkie platformy no-code. Teraz AI, jak gdyby świat bardzo pilnie, własnymi naszymi rękami, programistów, próbuje się nas pozbyć. Ale wiesz co, myślę, że to, co AI trochę zmienia, bo ja próbuję się wypośrodkować, nie? I nie próbuję być ani nadmiernie entuzjastyczny, ani też nadmiernie pesymistyczny. Próbuję gdzieś być pośrodku. Co mi ostatnio uzmysławia, gdzie ja niestety pracuję, nie? Używam AI. Ja jeszcze pracuję w firmie, która bardzo mocno w JNI idzie w sensie budowania narzędzi i platformy. Że dociera do mnie, że te rzeczy, które były ważne dawno temu i gdzieś mądrzy, starzy ludzie nam mówili, że są ważne, one są jeszcze ważniejsze teraz. A mam na myśli takie rzeczy jak architektura i design. Nie? Bo tak na co dzień trochę pracując z LLM-ami, nie będę podawał nazw, no bo wiadomo. Jasne. Reklama, nikt mi za to nie zapłaci. ale tych agentów, których używam na co dzień w pracy, które wykorzystujemy też jako zespół, dostrzegam, że oni są świetni w generowaniu kodu, którego się potem nie da poprawić. I wydaje mi się, że te kompetencje, które są związane z refaktoryzacją kodu, z designem, z reużywalnością, ze zrozumieniem tego tak naprawdę, co biznes chce, bo coraz bardziej wtedy programista teraz staje się takim człowiekiem, który tłumaczy biznesowi, tłumaczy biznes LLM-owi, nie? I pisze te prompty. I to, co ja widzę jako efekt, to te kompetencje właśnie typu refactoring, budowanie, automatyzacja testów, budowanie reużywalnego kodu zaczynają mieć o wiele większe znaczenie niż wcześniej, bo LLM robi tą rzecz i AI robi tą rzecz, którą od niego oczekujemy po najkrótszej możliwej linii do celu. Okay? Więc ten kod bardzo często robi to, co od niego chciałeś, ale rzadko robi to w sposób taki, że łatwo go będzie potem zmodyfikować. Czyli trzeba najpierw zaplanować też sobie architekturę systemu i to, do czego on ma być dopasowany, jak powinien działać dalej, tak? Jako implikacja czegoś. LLM nie pozbywa, nie będzie za nas budował architektury i nie będzie za nas zbierał wymagań. Może być narzędziem, które nam pomoże. I też LLM nie potrafi, znaczy potrafi coraz lepiej. Wydaje mi się, że też będzie to szło w tą stronę. Ale podziału pracy na mniejsze zadania, zauważyłem tą rzecz. Bardzo często to się zdarza, że im mniejsze zadania wrzucam do tego agenta, im mniejsze i bardziej skupione są te prompty i konkretne fragmenty, na zasadzie zmień coś w tej konkretnej klasie, im mniej kodu obejmuje ta moja zmiana, którą chcę zrobić, tym ta zmiana jest rzeczywiście fajniejsza. No nie? Więc wydaje mi się, że architektura, design, refactoring, refaktoryzacja kodu, budowanie testów, zrozumienie wymagań, oprócz takich czysto technicznych kompetencji zawsze były ważne, nie? Ale myślę, że teraz każdy programista powinien się mocno na tym skupić.
jeśli używa LLM-a do codziennej pracy, a znam takich programistów, którzy odmawiają i mówią, że nie zbezczeszczą się użyciem LLM-a, nie? No jednak jeszcze mamy tą starą szkołę, która sobie ceni pracę swoich komórek mózgowych i siedzenia i analizy każdej linijki kodu, ale no właśnie, tak jak mówisz, DevOps tutaj jest ważny ten aspekt planowania, optymalizacji. Czyli konkludując, jeżeli chodzi o stricte pracę programisty teraz z LLM-em, to jest to bardziej ukierunkowane na taki prompt engineering, bym powiedział, nie? Tak, tylko że jak gdyby ja jestem zwolennikiem świadomego prompt engineeringu. Jak gdyby vibe coding generuje mi nieustanny uśmiech na twarzy. Dobrze, że tylko uśmiech, a nie frustrację. Nie, już się nie frustruję. Rozmawialiśmy o tym wczoraj, że vibe coding to taka radość. Ja sobie poczytam, jak to ludzie sobie vibe kodują. Bo niestety LLM, i to jest moim zdaniem trochę ryzyko, i ja wpadam kilka razy dziennie na tą pułapkę, że bezgranicznie ufam temu, co LLM wypluje, nie? Co wyprodukuje i jest taka pokusa, wygląda dobrze, testy przeszły, nie? A na produkcji to już może wyglądać inaczej, to może być niespodzianka. Może być niespodzianka. Produkcja to jest jedno, dwa, ten kod trzeba będzie czasami poprawić. Oczywiście wiadomo, zasady vibe codingu mówią, nie dotykasz kodu. Święte przekazanie vibe codingu mówi, brzydzisz się kodem, jedynie czym się posługujesz to jest prompt, ale czasami mam wrażenie, że łatwiej jest mi ten kod napisać, niż wymyśleć ten dobry prompt, nie? No tak. I może się okazać, że pracowałeś nad tym dobrym promptem 30 minut, a naprawiłbyś tego buga w 15, więc gdzie tu optymalizacja? Więc wydaje mi się, że te kompetencje takie właśnie wokół architektury, designu, zrozumienia wymagań trochę jak gdyby przesuwają się oczekiwania i potrzeby, nie wiem, czy w lewą, czy w prawą stronę, jakkolwiek byśmy sobie się zdefiniowali, że te rzeczy techniczne trochę spadają z naszych kompetencji, bo LLM się tym zajmie. Nie? My musimy tylko być w stanie dobrze powiedzieć LLM-owi, zdefiniować, co od niego chcemy, ale jednocześnie wydaje mi się, że ciągle jeszcze długo ten etap weryfikacji i powiedzenia, dobra, to co napisałeś, to co wygenerowałeś jest OK, będzie na nas. Więc to też myślę, że są większe oczekiwania wobec nas. Mimo tego, że są LLM-y, potrzebujemy więcej kompetencji, niż by nam się to wydawało. Tak, i też kompetencji miękkich, strategicznego planowania. No już na samym początku, jak podchodzisz do kwestii problemu, który masz rozwiązać i chcesz się posiłkować tym kodem, to jednak powinieneś sobie to zaplanować na początku i przewidzieć też, jakie ograniczenia może ci też LLM narzucić pod kątem tego kodu, który ci wygeneruje, bo wiadomo, zawsze są jakieś konsekwencje i zawsze się może okazać, że on jest na oko dostosowany do twoich wymagań, ale się potem okazuje, że jak masz jakiś głębszy problem, który jest powiązany, no to już trzeba jeszcze pomyśleć o dodatkowym rozwiązaniu, tak, żeby nie było jakiegoś tam konfliktu interesów też. Wiesz co, to nawet ja widziałem ostatnio taki eksperyment robię. W czasach wolnych piszę sobie bazę danych. Nie starcza mi tego w Neo4j. I to, że na co dzień od 8 lat piszę bazę danych, biorę udział przy tworzeniu bazy danych, to jeszcze wieczorami sobie tworzę własną, ale to na zasadzie bardzo edukacyjnych. Ja nie mam ambitnych oczekiwań co do tego. Bardziej na zasadzie sprawdzenia się i zrozumienia pewnych rzeczy. I miałem kiedyś ostatnio taki, jakiś czas temu eksperyment, gdzie utknąłem na budowaniu transaction loga w bazach danych. Nie? No i napisałem sympatycznego LLM-a. Ja staram się być miły, używam słów proszę, przepraszam i wybacz. Nie wiadomo, czy po drugiej stronie człowiek nie siedzi. I napisałem, że potrzebuję transaction loga w tej mojej bazie danych, czy on by mógł coś zaprojektować. Wypluł taką bzdurę, tak absolutną bzdurę, no bo pytanie było zbyt szerokie, nie? W momencie, kiedy ja powiedziałem, dobrze, ten transaction log ma spełniać takie warunki i tu jest artykuł, na którym bazujemy tą konstrukcję tego transaction loga i w jaki sposób ma wyglądać, już było lepiej. Ale jak zacząłem coraz bardziej zagęszczać, mówić dobrze, ale model spójności bazy będzie taki, więc ten transaction log będzie musiał wyglądać tak, jak ten model spójności, żeby wspierać ten model spójności, no to rzeczywiście na końcu ja osiągnąłem po iluś tam iteracjach to, co chciałem, ale tak sobie potem siadanie to mi uświadomiło, że ja jako programista muszę wiedzieć, czym jest transaction log, czym są modele spójności. I im bardziej ja mam wiedzę teoretyczną, taką właśnie trochę szkolną, jestem w stanie nakierować ten LLM, tym szybciej dotrę do celu. A jeśli nie będę wiedział, o co proszę,
to będę miał nie wiadomo ile promptów, nie wiadomo ile pustych iteracji i przebiegów. Więc wydaje mi się, że wbrew temu, co nam się wydaje, potrzebujemy mieć więcej wiedzy i więcej kompetencji. Bo mój kolega kiedyś ładnie powiedział ostatnio, że LLM to jest taki, to jakbyś miał 3 juniorów, którzy się nie obrażają, którzy się nie męczą. Całkiem ciekawe porównanie. Więc masz po prostu ludzi, masz coś, co wykonuje tą czarną, mroczną robotę pisania tych funkcji i tych ifów i tak dalej. Te osoby się nie męczą, więc możesz, nie obrażają, nie musisz z nimi prowadzić retro, ani jakichś innych tam rozmów HR-owych i tak dalej. Zawsze możesz je zrestartować, możesz skasować pamięć, no nie? Ale z drugiej strony, żeby dojść do jakiegoś konstruktywnego rozwiązania, często musisz bardzo dokładnie wytłumaczyć to i jakbyś sobie zrobił eksperyment i porównał sobie ze stoperem, ile czasu ty byś potrzebował, żeby ręcznie dojść do tego rozwiązania versus rozwiązanie LLM-owe, jak wychodzisz od zera, no to myślę, że jednak mimo wszystko szybciej by ci poszło, gdybyś ogarnął ten temat samemu. Czasami tak ostatnio właśnie, że siadam i mówię, dobra, czy to jest problem na tyle złożony i skomplikowany, że ja będę się pakował i rozpisywał 4-stronicowego prompta A4, wiesz, do LLM-a, czy po prostu lepiej odpalić sobie tego IntelliJ'a i napisać ten kod sam. I nagle to jest taki moment, kiedy ja muszę siąść i zastanowić się, dobra, LLM czy nie LLM, nie? Czy to jest problem, który się kwalifikuje i ja będę z nim dłużej pracował i to jest robota na tydzień, gdzie ja będę miał jakieś ileś tam iteracji, będę miał jakieś próby, będę prawdopodobnie ten kod wyrzucał. Czy rzeczywiście ja dokładnie wiem, gdzie chcę dojść, mam prostą, jasną ścieżkę i lepiej po prostu siąść i to napisać samemu, nie? No chyba, że jesteś masochistą, jesteś przywiązany bardzo do LLM-a i lubisz challenge'ować zarówno swoje myślenie, jak i to, co wypluwa ci automat. Wiesz co, tak, to też jest ciekawe, nie? Więc LLM jest dla mnie, wiesz, ja absolutnie nie podzielam tego przerażenia, odbierze nam pracę. Ostatnio był, nie wiem, to chyba Microsoft, tak? Ktoś z Microsoftu powiedział, że no, według jego oczekiwań to było 60% wzrośnie zapotrzebowanie na programistów. Nawet nie wiem, czy nie więcej, nawet koło 70 chyba było. Coś było, ja nie pamiętam dokładnie tego artykułu. Za dużo tego ostatnio lata na temat AI po internecie, więc ja myślę, że zgadzam się z tym, że po pierwszym takim hypie na zasadzie dobrze pozwalniamy ludzi, bo to się będzie samo robić, samo się będzie pisać. Chyba był jakiś teraz przypadek ostatnio firmy, która zwolniła ludzi, teraz z powrotem ich ściągnęła do pracy. Dokładnie na te same stanowiska. Dokładnie na te same stanowiska. I też widziałem bardzo fajną analizę kogoś, ekonomisty, który powiedział, że jeśli ktoś twierdzi, że LLM spowoduje, że ludzie stracą pracę, czy znaczy AI jest tak naprawdę lepszym słowem, które powinniśmy używać, bo LLM prawdopodobnie gdzieś za chwilę okaże się, że mamy martwy koniec, dead end, że dalej nie jesteśmy w stanie ich rozwijać, że to nie jest jedyny sposób na osiągnięcie AI, więc AI jest lepszym terminem i ten ekonomista sympatyczny, nie pamiętam nazwiska, stwierdził, że jeśli ktoś mówi, że AI zabierze nam pracę, to nie do końca rozumie idei kapitalizmu. Ponieważ kapitalizm, jeśli zorientuje się, że może mieć więcej, to będzie chciał mieć jeszcze więcej. Więc jeżeli jesteśmy w stanie produkować więcej przy pomocy agentów, to będziemy potrzebowali mieć jeszcze więcej ludzi, bo będziemy chcieli ten kod przeglądać i z nimi projektować, i nadzorować, i zlecać mu pracę. I jeszcze bardziej złożone agenty tworzyć, agentów tworzyć i to jest istotne, tak? Dokładnie, więc to tak jak rewolucja przemysłowa nie pozbawiła ludzi pracy, tylko powodowała, że tej pracy mają coraz więcej. Polecam badania, ile ludzie pracowali tygodniowo przed rewolucją przemysłową. Więc to nie jest tak, nie? Wydaje mi się, że zapotrzebowanie będzie rosło, tylko kompetencje będą się zmieniać, nie? Tak, a kwestia jest też taka, że przynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że tkwimy w takiej bańce hype'u właśnie na AI i na LLM-y i to może się niestety skończyć też tak, jak była bańka na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych, tak? Że to jest takie pompowanie sztuczne balonika. Myśmy już w branży tyle tych banieczek przeżyli i był blockchain, i były dotcomy, które mnie bezpośrednio uderzyły, bo ja jestem tak stary, że byłem zwolniony w momencie, kiedy te dotcomy eksplodowały pod koniec lat 90. na przełomie 2000. I firma padła wtedy i ja straciłem pracę. Więc tak, no ja się zastanawiam tylko, na którym etapie tego słynnego hype cycle jesteśmy, nie? Czy my już mamy peak of expectations i za chwilę zaczniemy spadać w dolinie rozczarowań
I się okaże, że nagle nie zawsze to działa jesteśmy przed tym pikiem zastosowań, takiego hypu, czy jeszcze to nas czeka w tym roku, czy to może przyszły. Więc to jest jakaś moja główna rozkmina, nie? W którym momencie zaczną się pojawiać prezentacje o wdzięcznym tytule "To nie działa". Myślę, że jeszcze potrzebujemy na to trochę, bo jeszcze jest to budowanie hypu, chociaż pierwsze konsekwencje nieudanych eksperymentów za jajem już widzimy, chociażby case Groka, który dostał dużą autonomię i potem następnego dnia prasa wszelaka i LinkedIn powiedziałbym, że zapłonął. Ja się martwię bardziej konsekwencjami społecznymi AI niż konsekwencjami na nasz programistów, ale to nie ten podcast, żeby filozofować i myśleć tak, o to jest temat na szerszą rozmowę, już nie? bardziej tak. Ale przechodząc z kolei płynnie już do naszego kolejnego pytania, to czy w 2025 roku warto uczyć się Javy właśnie w obliczu tych wszystkich rozwiązań, które mamy, czy są jakieś inne języki, które w tym momencie zyskują na popularności? Jak to widzisz ze swojego poletka? Wiesz co, no ja z obowiązku bycia kojarzonym z Javą od niepamiętnych czasów, tak warto się uczyć Java. Wiesz co, wydaje mi się, że tak. Kiedyś była taka właśnie na którejś konferencji na korytarzu rozkmina, co będzie następnym wspaniałym, wielkim językiem, który gdzieś tam jest takie oczekiwanie, że pojawi się kolejny, następny, wspaniały, cudowny język, który rozwiąże wszystkie nasze bolączki. I wiadomo, że są fanboye i tutaj wiesz, programiści są jak plemiona i są ludzie od Go, którzy nie lubią ludzi od Rasta i ludzie od Rasta nie lubią ludzi od C. Java nie lubi tamtych. Znaczy Java mam wrażenie jako community ma takie, nie użyjmy tego słowa powszechnie używanego za obraźliwe, ale sobie tak spokojnie siedzi z popcornem i patrzy na to, co się dzieje. Wydaje mi się, że warto, dlatego że wiadomo język, możemy dyskutować o językach i składni i paradygmatach, ale wydaje mi się, że dużą częścią wartości Java i dlaczego Java jest warta zainteresowania, to jest community, nie? Wokół języka. No jest silne community, tak. Jest bardzo silne community i jakimś cudem firma, która jest stewardem nad Javą, tego nie... Steward, myślę, że to jest dobre słowo. Opiekuje się Javą, jakoś tego nie zepsuła, wydaje mi się. Takie jest moje wrażenie, można się ze mną nie zgadzać. Ale community jest silne, ciągle pojawiają się nowe biblioteki. Jest absolutnie, myślę, że praktycznie każdy problem programistyczny został rozwiązany w postaci jakiejś biblioteki napisanej w Javie. Więc jak gdyby dla mnie język, sama składnia języka spoko, jest bardzo ciekawa, ale to jest akademicka dyskusja, bo jeśli wchodzisz w jakiś język, to wchodzisz w ekosystem tego języka i pytanie, jakie masz wsparcie w postaci narzędzi do budowania, jakie masz wsparcie w postaci bibliotek, jakie masz wsparcie w postaci odpowiedzi na pytania, chociaż wiadomo, z tego Overflow powoli umiera, ale ile masz konferencji, jaka jest możliwość spotkania i ludzi, którzy siedzą w tym języku. Więc z jednej strony community moim zdaniem jest ciągle silną częścią Java, bardzo. A jednocześnie Java jest chyba najmocniej wspierana w tym momencie, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju rozwiązania, które ułatwiają pracę programistom. Wydaje mi się, że to jest to jest topka, kosmos, to jest topka. To, co się dzieje, ja się śmieję ostatnio. Wiadomo, wychodzą 2 nowe wersje Java w roku teraz. Ja pamiętam, jak wychodziły nowa wersja Java raz na 5 lat. I ostatnio ludzie narzekają, że Java za często wychodzi. I się nie zdążają przystosować, tak? Bo nie zdążają się przystosować. I dużo ostatnio miałem jakieś takie szkolenie, w którym rozmawiałem, jaką strategię przyjąć, jeśli chodzi o migrację do nowych wersji Java. Bo okazuje się, że ludzie jak gdyby już nie nadążają i większość ludzi, moje ulubione pytanie ostatnio na konferencjach, czy ludzie wiedzą, jakie są nowe feature'y w nowej Javie. I no jednak ten cykl, do którego oni doszli te kilka lat temu, kiedy przesiedli się na ten model 2 release'y w roku, dużo zmienili też, jeśli chodzi o sposób budowania Java. Java jest teraz tak naprawdę Java OpenJDK, czy implementacja Java jest rozwijana na GitHubie, jest CI. To już wygląda naprawdę profesjonalnie i nowocześnie. Więc to powoduje, że ten język bardzo szybko wyłapuje, nadrabia zaległości, powiedzmy sobie szczerze, nie? Bo niektórzy mówią, po co używać Java, mam Kotlin i Scala. No tak, tylko że Java teraz w tym momencie
Ostatnio rozmawiałem z takim zagorzałym kotlinowcem, mówi, że ma coraz mniej motywacji, nie? Żeby przesiąść się na inny język, ponieważ Java zaczyna doganiać. Nie? I ja bardzo lubię, cenię Kotlina i Scalę, ponieważ te języki, te środowiska wywarły presję na Javę, żeby ona zaczęła troszeczkę myśleć nowocześniej. I wiadomo, tam są lata zaległości do nadrobienia, więc Java to jest jedno, drugie to jest JVM. Nie? Ja zawsze to rozdzielam, język i środowisko uruchomieniowe. I z jednej strony w Javie się bardzo dużo dzieje jako języku i bibliotece standardowej, i ta część, która mnie najbardziej kręci, to jest JVM. I tam są absurdalnie fantastyczne rzeczy się dzieją. Widać, że jak gdyby ten runtime gdzieś tam bardzo mocno, tego ludzie z pasji nie robią. To robią ludzie, którzy mają regularne wypłaty. Ktoś za to płaci, za ten rozwój tego języka, więc stać go na takie mocne przyspieszenie, wydaje mi się. Nie? Więc tak, myślę, że bardzo dużo się dzieje w Javie. Takie konkretne przykłady, żeby nie rzucać ogólnikami, bardzo dużo się dzieje. Nie? Na pewno wsparcie dla wektorów. No wiadomo, że jak pada słowo AI, to od razu automatycznie wektory się pojawiają. Musi być koniecznie tak. Więc nie pamiętam, czy to już jest stabilne API, czy to jest ciągle w fazie inkubacji. Wydaje mi się, że to już jest któraś iteracja. I na pewno Piotr Przybył by wiedział, która. To zapraszamy na JDD, to na pewno się chętnie podzieli wiedzą. Ale tak zwany Vector API, nie mylić tego z klasą Java Util Vector, to ma absolutnie, to jest troszeczkę problem moim zdaniem PR-owo-marketingowy, że oni użyli słowa vektor, bo będzie się gdzieś tam myliło z klasą w Javie, która od zarania w Javie jest, więc wsparcie dla SIMD, Single Instruction Multiple Data, czyli rozszerzeń w procesorach współczesnych do operacji na wektorach i to jest moim zdaniem mega. Mój ukochany projekt Panama, czyli możliwość wywoływania kodu napisanego w C z Java. I to jest ten moment, kiedy Python przejął na chwilę te rzeczy związane z przetwarzaniem dużej ilości danych, typu ML i tak dalej. Wszystkie biblioteki ML-owe były tak naprawdę w Pythonie. Tak naprawdę te biblioteki były tak naprawdę tylko zawijką na kod napisany w C, w C++. I to, co się zmieniło właśnie, to jest foreign functions, foreign memory w Javie, więc możliwość właśnie wsparcia wywoływania kodów C. Wiem, że są jakieś prace na temat tego, żeby można było wołać kod z innych języków typu Rust, C++. Myślę, że Rust dostaniemy w miarę szybko, C++ ze względu na swoją złożoność i różne tam historie. No wiadomo, to jest już specyficzne, tak. Bardzo specyficzne i tak naprawdę implementacja wywoływania kodu z C++ z Java musiałaby być tak naprawdę pisana pod specyficzne kompilatory. Czyli taki dedyk, powiedzmy. No bardzo, bardzo mocno. Więc tutaj ta droga jest troszeczkę dłuższa. Na pewno wsparcie garbage collectorów dla dużych heapów, gdzie będziemy pracować z dużymi ilościami danych, więc jest jak gdyby te trzy rzeczy moim zdaniem są kluczowe. Tam się oczywiście masa dzieje pod spodem, ale tak, wsparcie dla wektorów, foreign functions, foreign memory, garbage collectory typu ZGC i Shenandoah, więc tam się dużo dzieje. Tak naprawdę to, co chłopaki z JVM-a robią, to są podstawy, żeby potem oczywiście ludzie budujący biblioteki mieli łatwiej, więc my dopiero tą falę wsparcia dla AI i Gen AI i tak dalej zobaczymy, bo najpierw musi pójść wsparcie w JVM-ie i w języku, a potem twórcy bibliotek muszą zaadoptować to, co chłopaki dadzą, więc no jest bardzo dużo się dzieie. To dobrze wiedzieć, że cały czas jest intensywnie i oby tak dalej. Właściciel Javy czuje pieniądz. No teraz bardzo mocno po tym, co mówisz, to faktycznie nic tylko czerpać i korzystać, bo naprawdę jest bardzo duży potencjał. I właśnie przy okazji powiedz mi, jakie branże teraz najbardziej stawiają na Javę pod kątem swojej analizy? Jak byś to teraz ocenił? Co, powiem ci, że nie ma jakiegoś takiego dominanta. Ja tak patrzę mocno z perspektywy tego, jakich my mamy klientów jako Neo4j, no nie? I dla jakich przypadków użycia budujemy te nasze benchmarki w zespole i tak dalej.
I to jest wszystko. Telekomunikacja, e-commerce, healthcare. Nie ma jakichś... Myślę, że Java nie jest kojarzona z jakąś konkretną domeną w tym momencie, nie? Więc bazy danych powstają w Javie, co jest absolutnie szalonym pomysłem. Ale najważniejsze, że działa. Że działa. Więc tutaj absolutnie bym się gdzieś tam nie przywiązywał do jakichś typowych domen biznesowych, bo i travel, i healthcare, health edu, czy tam teraz fintech. No health edu jest mocne teraz, tak, takie modne też. Tak. No, tak, myślę, że tutaj też jest, no... Ale e-commerce chyba też, bo cały czas się słyszy o dość mocnej dynamice rozwiązań. Jest kilka podmiotów, które cały czas mocno eksperymentują, czy to właśnie z użyciem AI-a, rozszerzonej rzeczywistości, cały czas szukają nowych możliwości. Masz chociażby case Shopify'a, tak, czy WooCommerce'a, Magento. Te wszystkie firmy cały czas jeszcze bardziej poszerzają te możliwości. No i skoro Java jest tak dobrze rozwijana, no to tutaj nic, tylko korzystać z tego. Nie ma się co martwić, naprawdę. Miejsce pracy dla wszystkich programistów się znajdzie, tak, dokładnie. AI was nie zastąpi. To jest moim zdaniem kwestia tylko jedna rzecz, która jest trochę, mnie przeraża, jako starego człowieka, nie? Tak. Strasznie mnie to przeraża. Gdzie ci nasi kochani juniorzy naprawdę będą się uczyć? Ja widziałem wczoraj chyba nawet na portalu LinkedIn taki wykres, tam się czasami pojawiają wartościowe treści, czasami, coraz rzadziej ostatnio. Taki wykres zapotrzebowania juniorów i seniorów i to było trochę przerażające, bo te linie się rozjechały kompletnie, to znaczy ilość zapotrzebowania juniorów spadła, a wzrosło, pocieszające dla mnie, seniorów. Zapotrzebowanie na seniorów. Co jak gdyby trochę udowadnia moją tezę, że jeżeli potrafisz refaktoryzować, myślisz trochę o architekturze i designie, to są oczekiwania od seniorów, to spokojnie będziesz miał tą pracę. I teraz nikt nie jest mi w stanie odpowiedzieć na to pytanie, skąd my tych seniorów weźmiemy? Gdzie ci juniorzy się będą uczyć, jeżeli wszystkie rzeczy, jeśli wszyscy będą vibe kodować? Gdzie ten upskilling, tak, dokładnie. Ile razy na produkcji ten kod ci się wywali, żeby się pewnych rzeczy nauczyć w dosyć bolesny sposób. Jeśli będziesz ciągle tak wyłącznie vibe kodował, no to nie utrwalisz sobie też pewne wzorce, które w pewien sposób narzucają ci pewne ograniczenia, pewne schematy myślowe, tak? Te wzorce to są te wzorce, które myśmy nieszczęśliwie przez ileś tam lat produkowania kontentu na Stack Overflow, z którego się no tak. AI uczył, więc te wzorce będziemy powielać. Nie? Pytanie, czy to są te wzorce, które chcemy powielać. Więc ja martwię się, że ludzie wchodzący do branży będą mieli ciężko. Nie? A nie sądzisz, że to jest też kwestia tego, że bootcampy i szkoły programowania trochę zepsuły rynek, bo jednak był przez dość długi czas pewnego rodzaju stereotyp, czy nawet bym powiedział teraz już mit, że po kursie programowania możesz zostać pełnoetatowym full-stackiem programistą, gdzie był bardzo mocny też hype na Java. To jest to samo, co Vibe Coding ci obiecuje, nie? Że w tym momencie ty po kursie Vibe Codingu, chyba obraziłem pół internetu teraz, po kursie Vibe Codingu na LinkedInie znajdziesz sobie pracę albo o zgrozo zostaniesz solopreneur, czy tam jak to się nazywa, Solo entrepreneur? Solopreneur, tak, solo entrepreneur. Kurczę, złudna obietnica, nie? Rynek niestety to boleśnie zweryfikował. Ja twierdzę, że jednak kompetencje budują się poprzez odpowiednią ilość fuck-upów nagromadzonych w życiu. I boję się tego, że firmy w pewnym momencie uderzą o ścianę, że my nie mamy skąd ludzi z odpowiednimi kompetencjami zabrać, ponieważ nie skupiliśmy się na tym, żeby jednak wziąć tych juniorów i nauczyć ich tej pracy. Na błędach konsekwentnie, kroczek po kroczku, a wiadomo, budżet zawsze można jakoś wydzielić i w tych projektach tak połączyć ten zespół, żeby mieć tego doświadczonego mentora, żeby ci ludzie mieli się od kogo nauczyć, od starego wyjadacza. Myślę, że gdzieś może koncepcja mentoringu i craftsmanshipu wróci, ale tak na bardziej poważnie niż gadanie sobie o tym na konferencjach, jakie to jest ważne. Bo to wydaje mi się jedyny sposób, żeby tych ludzi nowych nauczyć. I skoro seniorzy będą zajęci, znaczy agenci, którymi kumpel ostatnio użył słowa pasterze, że on już nie jest programistą, jest pasterzem agentów. Więc ci agenci będą się zajmować kodowaniem tego, co tam nasi sympatyczni seniorzy wymyślą w promptach, to w tym momencie ci seniorzy będą mieli czas na mentorowanie i ja nie wiem, czy to się stanie, to jest, wiesz... Na ewangelizację, może tak, to jest modne słowo. Ale trochę moja, utopia w głowie, ale to jest
jeśli miałbym radzić firmom, w co pójść, a nie powinienem doradzać, to skupię się na tym, w jaki sposób zacząć rozwijać juniorów, nie? No bo w pewnym momencie ci seniorzy pójdą na tą emeryturę. Nie? I teraz kto weźmie to za bary i kto się z tym Jeżeli zmierzy, my, tak? że tak powiem, będziemy mieli radosne pół roku vibe kodowania, no to gdzie my się tych kompetencji nauczymy? Dla mnie AI jest kolejnym narzędziem. Tak jak narzędzie było TDD, tak jak narzędziem było DDD i wszystkie inne paradygmaty, Springi i cokolwiek tam jeszcze mi się w życiu uderzyło, to jest kolejne narzędzie, które gdzieś tam warto mieć w kieszeni. Nauczyć się zrozumieć ograniczenia, śledzić, ale to jest tak, jakbyś nagle budowlańcy dostali tylko i wyłącznie młotek. Nie? No, można z pomocą tylko i wyłącznie młotka spróbować zbudować dom, ale pytanie, czy to będzie efektywne. Nie? No zobaczymy. Nie? No myślę, że kwestia w najbliższych miesięcy pokaże nam, jak już banieczka AI-owa osiągnie swój limit i zaczną się właśnie te pytania, co dalej, skoro no, dochodzimy do dość niestety smutnej, brutalnej konkluzji, że AI nas strasznie rozleniwia, tak? Pracujemy nad tym kodem i właśnie widać to, że nie ma też takiej chęci kształcenia się dalej, tylko brniemy cały czas w prompty, zamiast zastanowić się, jak można te problemy sobie zoptymalizować poprzez rozwiązanie ich samemu, tak? Wiesz co, ja powiem nawet coś straszniejszego. Nie rozleniwia, wymuszda. Wymuszda do tego stopnia, że nawet stary człowiek, który spędził ileś tam czasu, wiesz, w Linuxowej konsoli, znaczy jakiś czas temu, ostatnio to jest źle powiedziane, czas temu zainstalowałem sobie terminal ze wsparciem AI-owym. No nie? Więc teraz zamiast napisać komendę Linuxową, piszesz zdanie po angielsku albo polsku i ten AI wymyśla komendę dla ciebie i wykonuje ją. I ja odinstalowałem to narzędzie. W momencie, kiedy się zorientowałem, że zamiast napisać ls-l, żeby mi wylistowało zawartość katalogu, napisałem wylistuj mi zawartość katalogu słowami. I do mnie dotarło, że to tak cię rozleniwia, że ty przestajesz bardzo szybko, twój mózg zaczyna zapominać o tym, jak się pewne rzeczy robi. I to jest też takie, no wymuszda, nie? Wymuszda cię. Odruchowo działasz na zaczynasz rzeczach, działać tak. Odruchowo, co okazuje się, że w pewnym momencie zaczynasz tracić kompetencje. Ja mam takie, wiesz, obawy trochę. Ja jestem nazywany naczelnym doomersem Krakowa w pewnych kręgach. Ja mam takie obawy, że my za chwilę nie będziemy wiedzieli, jak włączyć komputer, nie? Ale niestety Albo może to tak. będzie jedyna kompetencja, którą będziemy mieli. Niestety może tak być, bo jednak jak za bardzo korzystasz z pewnych narzędzi, to siłą rzeczy skoncentrujesz się tylko na nich i na ich podstawowej obsłudze, żeby mieć z tego komfort, ale już ta szersza perspektywa gdzieś tam ucieka ci za horyzont, My za chwilę nie będziemy wiedzieli, jakie pytania zadać temu LLM-owi. Nie będziemy wiedzieć, o co go poprosić, o co go zapytać i co mu powiedzieć, żeby dla nas zrobił, no nie? On będzie tak mądry, jak jego operator, nie? Więc... A dopóki operator się nie będzie kształcił, tak pole na jakąś perspektywę jest już problem, nie? Tak. Że nie będzie będzie takie poczucie, nie ma potrzeby uczenia się i rozwoju, bo i tak LLM to wie. No to nie działa w ten sposób, nie? No niestety LLM nie wie wszystkiego i bardzo też dobrze, że nie wie wszystkiego, bo jednak cały czas powinniśmy dbać o to, żeby nasze komórki mózgowe pracowały jak najefektywniej tak. No, prawda jest taka, że nigdy maszyna nie zastąpi człowieka, przynajmniej do tej pory według tych prognoz się nie sprawdziło. Chyba że pójdziemy w wizję science fiction, że będzie tylko grupa kilku osób, które będą cokolwiek rozumieć, a my skończymy na jakiejś wersji idiokracji. To się odwołuje do filmu. Który zresztą bardzo serdecznie polecamy. To jest fantastyczny. Fantastycznie przerażający, ale no tak, to nie zwalnia nas LLM nie zwalnia nas z rozwoju myślenia, kształcenia się, ćwiczenia komórek, nie? Warto ćwiczyć komórki, zwłaszcza jeżeli chce się robić rzeczy, które mają nam ułatwiać życie na co dzień. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz. Jeżeli chodzi o Javę, jak byś odniósł się do kwestii OpenJDK versus komercyjnych dystrybucji? Co jest dla ciebie efektywniejsze? Na co jest lepiej twoim zdaniem postawić? Wiesz co, to jest bardzo takie... Tricky question? Powiedziałbym nawet korporacyjne pytanie. Dlatego, że jeśli sobie na to spojrzymy tak bardzo mocno od kuchni, to oprócz dystrybucji IBM-owej, znaczy J9, która i tak jest w tym momencie została gdzieś tam oddana do społeczności, to wszystkie dystrybucje, o których my mówimy, bazują na OpenJDK. Więc
OpenJDK jest praojcem wszystkiego, no nie? Czy to będzie Corretto, czy to będzie komercyjna Azul, czy to będzie, co tam jeszcze, Submachine, czy Dragonwell od Alibaby. Tak mi się wydaje, że tak się nazywa ta dystrybucja. Te wszystkie rzeczy wychodzą z OpenJDK, czy też komercyjna wersja wypuszczana przez Oracle. Wszystko to jest OpenJDK. I teraz pytanie brzmi o to, czy tak naprawdę pytanie się rozchodzi o zarządzanie ryzykiem. Okay? Bo teraz jest pytanie, czy w momencie, kiedy będzie security, problem z jakimś wyciekiem, no bo to Teraz jest niestety tego bardzo dużo. To jest temat numer 1. Java piszą ludzie popełniają błędy, ludzie mają gorsze dni. Więc jest pytanie, czy będziecie mieli wsparcie i czy to wsparcie dla was jest kluczowe, nie? Jeśli chodzi o właśnie security patche. Jaką wy przyjmujecie jako firma strategię, nie? Czy migrujecie się pomiędzy kolejnymi wersjami, czy czekacie na LTS-y i wdrażacie tylko LTS-y? Jeżeli wdrażacie tylko LTS-y, to pytanie jest, czy jako firma jesteście w stanie to zrobić bezinwazyjnie, bez jakiejś eksplozji, czyli przetestować nową wersję, być pewnym, że przejście na nową wersję nie spowoduje spadku wydajności. Więc wydaje mi się, że ta dyskusja, komercyjna, otwarta wersja Java to jest bardziej dyskusja dla ludzi z działu prawniczego i z działu procurementu i zakupów niż programistów. No bo tak naprawdę pod spodem odpalamy to samo. Wiadomo, Corretto na przykład ma jakieś tam zmiany i rzeczywiście, jeśli jesteś na WS-ie, odpalaj to na Corretto. My to widzieliśmy jako zespół, że to jest różnica wydajnościowa. Więc ci wszyscy prowajderzy, czy zapomnieliśmy o Microsoftie. No Microsoft tak. Wydający własną Javę. Okej. Nie dożyłem. Myślałem, że nie dożyję tego momentu. Więc te rzeczy są zoptymalizowane pod platformę i rzeczywiście, jeśli jesteś na WS-ie, warto to odpalać na Corretto, czy jesteś na Microsoftowym Azure, warto tą wersję właśnie z pewnych względów. To są głównie, z tego co ja kojarzę, i gdzieś tam mam jakiś insider wiadomości, to są zoptymalizowane, podtunowane parametry. Java ma 700 kilka parametrów i jest z czym optymalizować, więc te maszyny są gdzieś tam zoptymalizowane pod konkretną chmurę. I to jest chyba tylko ta dyskusja, nie? Jeśli chodzi o wybór. O zapotrzebowanie pod kątem biznesu i wydajności, co jest tak, lepsze dokładnie, na dany projekt, dokładnie. Na dany moment. Tak. I oczywiście wiadomo, że jeżeli my gdzieś mamy jakiś compliance, typu pracujemy w fintechu, pracujemy w bankowości i tam jak gdyby te ryzyka są o wiele większe. No to jest już cybersec wymagany na poziomie top notch. Więc chcemy mieć kogoś, kto się podpisze pod tą dystrybucją Java i weźmie odpowiedzialność za pewne rzeczy i będzie się do kogo można zwrócić. Też jest oczywiście też kwestia, i tu słyszę też głosy, że niektóre firmy utknęły w tej Javie 8. Jest ryzyko, nie wiadomo jak przemigrować. Firmy przespały ten moment, kiedy Java zaczęła uciekać do przodu, bo 8 to była ostatnia wersja, taka wydana w tym starym modelu. I teraz, jeśli firmy gdzieś tam utknęły w Javie 8, to tutaj gdzieś jest ryzyko, nie? Jak zrobić przesiadkę, żeby uniknąć jakiegoś liku albo jakiejś furtki potencjalnej, bo poza jednak tym kompatybilność bibliotek wsteczna, nie wszystkie stare biblioteki zostały przepisane na nową Javę, więc tutaj też jest gdzieś ryzyko. Więc myślę, że to jest głównie rozkmina na tym poziomie, nie? Okej, to jeszcze ostatnie pytanie. Dlaczego warto być na JDD? Jejku, można mnie spotkać. Wiesz co, wydaje mi się, że JDD chyba, kurczę, ktoś się ze mną ostatnio kłócił, że to nie jest najstarsza Javowa konferencja, ale wydaje mi się, że w Polsce chyba... Nie ma starszej. Nie ma starszej, tak mi się wydaje. Wiesz co, wydaje mi się, że różnorodność tematów to jest zawsze gdzieś było w JDD mocny punkt. Obecność community, czyli ludzie z dżugów i jak gdyby to, że gdzieś... Czasami pracując zdalnie nawet nie wiesz, że są ludzie w twoim mieście, którzy się spotykają i regularnie gadają o Javie. Jest to też młoda krew. Więc jest to też młoda krew, którą warto gdzieś tam poznać i być może samemu się wciągnąć w community, co ja mega polecam. Róbcie prelekcje, proszę. Nie chcę wychodzić na scenę. Nie no, żartuję, uwielbiam to. Ale to na pewno tak, poznanie ludzi z community na pewno fantastyczne. Zawsze atmosfera jest super na JDD. Prelekcje są naprawdę i tematy miękkie i jakieś niskopoziomowe rozkminy, które my serwujemy z Andrzejem w tym roku. To będzie przerażająca prezentacja.
Więc i dla ludzi, którzy gdzieś tam chcą wejść głębiej w JVM-a i dla ludzi, którzy dopiero zaczynają, więc to myślę, że to jest gdzieś tam siła tej konferencji. No i warto też pamiętać o naszym keynote'cie How We Lost the Internet, który zapowiada się arcyciekawie. Zdecydowanie, ja jestem mega ciekawy, czego się dowiemy, czego nie chcielibyśmy wiedzieć o internecie. No, w dobie AI myślę, że coraz więcej rzeczy nas zacznie przerażać, jednak scenariusze rodem z Black Mirrora niestety mogą być coraz bardziej realistyczne. A to ja myślałem, że jestem doomersem, nie? Ktoś musi przyjąć pałeczkę. Młodsza krew. Okay. Super, Jarku. Jeszcze raz wielkie dzięki za rozmowę i do zobaczenia na JDD. Dzięki. Do zobaczenia. Dzięki.